Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczynamy dzień o 4:00 nad ranem. Szybki i sprawny rozładunek, następnie przygotowania i dojazd do kolejnego rozładunku. Na miejscu mamy problem ze złożeniem zestawu w całość przy ciągle padającym deszczu. A potem obieramy kierunek na, niespodzianka, załadunek. I co? Jedziemy na załadunek. Na miejscu dostałam mały prezent od pana z Francji. Ja nie mogę. Jesteście ciekawi co? To zapraszam do oglądania. Patrzcie, że jeszcze może być ciemno. 4:00 godzina? Patrzę, ciemno we Francji. No nic, startujemy, wszystko dobrze. Dzień dobry. Co 15:07, od 7:00 otwarta firma, druga do rozładunku. Dobra, czy jakoś to będzie. Trzeba chyba znaleźć buty. Znaczy buty mam, to skarpetki butów. 14 stopni, ale dziwnie, co? To był rozładunek idealny, także bardzo pozdrawiam i dziękuję firmie Suprema. Tongeren, Belgia. Pięknie to tu zrobili. To była poezja. Prawda, przyjechałam druga, wyjeżdżam w stację, bo mi się dostał wózkowy, który się uczył chyba, albo przynajmniej wolniej pracował. Suprema, widzicie? Taki znaczek ze słoniem. Ale i tak spoko, bo jest godzina 8:00, a ja wyjeżdżam i na to liczyłam. I na to właśnie liczyłam i spełnili moje oczekiwania. Jestem przeszczęśliwa i życzę wszystkim firmom, żeby tak spełniały oczekiwania i plany dyspozytorów i kierowców i właścicieli firm. Także Suprema bardzo fajnie, chociaż we Francji, widzicie, przytrzymali mnie. W Francji ta sama firma przytrzymała mnie długo i kierowca, który się tutaj rozładował, też mówił, że przytrzymała mnie długo, ale to jest wszystko w tej chwili już nieważne. Najważniejsze jest to, że nad 10:00 będę w Leverkusen na Chemieparku na załadunku ADR-ów, więc gonimy teraz, proszę Państwa. Widzimy się na załadunku. Przenosimy się na załadunek. Co my tu mamy ciekawego? No i proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. Właśnie tak kojarzę takie typowe samochodówki. Firemki, gdzieś dosłownie na końcu miejscowości malutkiej. Także człowiek by się w życiu nie spodziewał, że tam będzie jeszcze jakaś firma. To jest w ogóle ślepa ulica. Jaki klimat. No i firma powinna być tutaj po lewej już. Na Google Maps widać, że są takie pojemniki na placu. Salówka już rozładowana, przyczepa w trakcie. To jest właśnie problem z zestawem przestrzennym, że jak jest krzywo, to później się nie chce wszystko złożyć.
Dlatego ja właśnie odjechałam, bo tu jest tak trochę pochyło i przyczepa, no trzeba przynajmniej tył albo przód spiąć, żeby konstrukcja lepiej, wiecie, siadła, nie? Ale muszę dach opuścić, żeby wszystko złożyć, a dachu nie mogę opuścić, bo jest krzywo, ale będę walczyć. No i z pomocą wózkowego udało się troszeczkę pchnąć, wyprostować konstrukcję, skoczyło i fajnie siadło. Zestaw przestrzenny to 100% kobieta. Jak się nie rozumie, jak działa i co nim kieruje, to można oszaleć. To można oszaleć ze złości, frustracji, z braku zrozumienia, spinać pasami, ograniczać, próbować działać, a i tak nie zdziała. Ale wystarczy dotknąć, nie trzeba. Widzicie? Wszystko zdziałało. No i po robocie, 51 minut na tachografię. Idealny rozładunek. Życzyłabym sobie, żeby wszyscy i wszędzie zawsze tak było, bo są mokre, to nie rozpuszczę już, niech mi go błyskną. I co? Jedziemy na załadunek. Bardziej do lewej przykleić. Jest Suprema po prawej. Nasza firma. Mosteczek. Ale Wolwik miał zdjęcie fajne. W sumie może i będzie miał. To nie będzie miał zdjęcia. Patrzcie, jakie fajne znaczenie. Takie powinno być właśnie. 700 metrów. Zameldowane, czekamy. Witam we Francji, czekam na załadunek do Belgii. Przyjechałam tak z lekkim opóźnieniem, ale spoko, zmieściłam się jeszcze w ramie czasowej. Taka firma, gdzie trzeba się meldować na komputerze, podać numer i tak dalej. Coś mi tam nie pasowało, ale był tu taki, myślałam, że człowiek z biura, a okazało się, że to był kierowca. Ten kierowca był tak miły, Francuz, bardzo zabawny był, pomógł mi wszystko zameldować i tak dalej, więc czekam, wytłumaczył mi, jakie bramki są, jakie rampy są i słuchajcie, siedziałam sobie, przyszedł inny kierowca, też francuski, powiedział mu, że jestem sławna i że jestem na YouTubie. I on mówił, a widzisz, że ja ci pomogłem, zanim wiedziałem, że jesteś sławna. No i generalnie to jest taki miły, że tutaj wszystkim pomaga. Okazało się, że on teraz jeszcze przyszedł, wracał, powiedział, że przyniesie mi jedzenie, jak mam czekać do 14. Więc patrzcie, chciał mi dać w ogóle swoje jedzenie. Miał swój lunch zrobiony i mi strasznie było głupio brać. Zresztą ja mam swoje jedzenie, nie? Więc naprawdę nie trzeba było, ale to było takie miłe z jego strony, ale przyjęłam picie, podał mi swoje picie. I powiedział, że to jest bardzo dobre dla pani, więc to jest jakiś deserek.
Coś tu jest karamelowego i ja już mam na to minę cieścinka. Wiadomo, że Francuzi, tak samo jak i Włosi, na jedzeniu się bardzo dobrze znają. Ale to będzie na deser, na później, więc generalnie to czasami się trafia, że popatrzcie, ludzie są tacy mili, tacy serdeczni, że dziękuję wam za to, że tacy do mnie przychodzicie uśmiechnięci, zadowoleni. I ja jestem też mega pozytywnie nastawiona do tego, więc pozdrawiam pana z Francji, może ogląda teraz, bo powiedział, że subskrybuje już. I dziękuję. Jesteście ciekawi, co to jest? Cały czas czekam, już prawie 3 godziny. Kurde, trochę się stresuję, powiem wam. Stresuję się tym, że mamy ładunek wzięty z Aleksem. Wzięliśmy sobie tak fajnie, Aleks mi wszystko fajnie pokładał. I kurczę... A tu mnie tyle ładują. O Jezu! Ja nie mogę. Powiedział, że to jest dobre dla kobiet i miał rację. To jest pyszne. Jest! Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jejku, to jest wspaniałe. Akurat mi 3 wyszło. To też dobrze. Idealnie. 3:02 pauzy. Na czekaniu i teraz można jechać. Czyli jedziemy, szukamy, a już było tam, na prawo. Czy będzie B tutaj, na lewo? Chyba będzie boczek. Powiem wam szczerze, że już jest naprawdę nerwowo, bo mi w tej chwili pokazuje dojazd na 20. No to jest niby jeszcze tam jakiś zapas, powiedzmy 9 godzin pauzy, ale jeszcze 10 godzina pauzy w połowie. No powiem wam, że to jest takie... Ładunek już w trakcie, udało się, tylko coś nam się chce zmieścić. Taka ciekawostka w ogóle, patrzcie, jak mi się planteka odbarwia przy deszczu. Widzicie? Pierwszy raz jak zobaczyłam, to się przestraszyłam, że po którejś zmieni takie jest. Ale ona się tak odbarwia, a później wysycha. O, tutaj dobrze widać. No to ruszamy w pościg. Już wam wytłumaczę, o co chodzi. Że chodzi o to, że brakuje mi czasu. Teraz mam 6 godzin dojazdu do rozładunku i tam chciałam być na 6 rano, żeby jak najszybciej się zarozładować, bo mam wtedy jakieś 2,5 godziny podjazdu. Nie mam dużo, mam jakieś 130 km do Leverkusen na załadunek jakiejś tam chemii. Będę ADR wiozła i mam lecieć do Barcelony. Więc generalnie mam już mało miejsca, mało czasu, a ci jeszcze mi przedłużyli tutaj tyle 3 godziny załadunek przeszło, więc wiecie, trochę się podenerwowałam. Jest załadowane. Sam załadunek już, jak fizycznie określili, gdzie się ładuje, bo mnie wzięli w jedno miejsce i otworzyłam boga, oni przyjechali, że to jednak nie tu. Jeżdżę po tych krzakach. Dzisiaj, jeżeli będą jakieś opóźnienia na rozładunku, to będzie gorąco. Generalnie jutro będzie piątek typowo transportowy. Będę gonić na to, żeby rozładować to i załadować tamto. Bo oczywiście wiecie, jak to Niemcy w piątek by chcieli kończyć pracę najlepiej o 10 rano. Przyjść, pokręcić się, wypić kawę i stwierdzić, że jedziemy do domu, bo już jest piątek, Wochenende. Więc na 11 najpóźniej muszę być na załadunku. A mam 2,5 godziny jazdy, co oznacza, że muszę wcześniej wyjechać z rozładunku, a jak z rozładunku na rozładunku będzie tak, jak tu powiem wam, to będzie gorąco. Dlatego muszę być o 6 rano zaraz na rozładunku, jak najszybciej. I teraz tak, mam 6,5 godziny jazdy do rozładunku, co oznacza, że trzeba zrobić 45 minut przerwy. I później oczywiście minimum 9. Więc chyba tak to zrobimy. A jeszcze trening dzisiaj mam o 18. Ewentualnie o 19, trenerka moja mówi. Więc zrobię to chyba tak, że nie będę dzisiaj dojeżdżać, tylko wyjadę sobie 4,5 godziny na maksa, wykręcę 9, no i tyle. Jejku, ja zaraz będę trąbić na tego gościa. Ja nie mam takich nerwów, jak mi się tak śpieszy. Hoppy head! Jak słup zaraz zabierze, się będą zastanawiać, czyja to wina. Ja pierdolę, zabierze ten słup. Nie, odbił się dołem. A ja zaraz ten słup tak będę brała. Szlagam spadnie. To jest tak, że w takich sytuacjach, jak człowiek widzi, że jest coś nie tak, to za chwilkę to samo zrobi. To się tak mówi, hopie, co ty robisz? A nagle patrzysz, że ty to samo robisz. Fajna firma, bardzo fajni ludzie. Widać, że tam były toalety i na bramie były toalety, prysznice i wszystko było naprawdę fajnie, tylko mieli dzisiaj tak strasznie duże natężenie ruchu, że no trochę to potrwało. I tak powiem wam szczerze, że się zastanawiam. Tak sobie popatrzcie na chłopski rozum. Ludzie w ogóle nie wtajemniczeni w transport. Oczywiście korzystacie pośrednio czy też bezpośrednio,
usług transportu, ale pomyślcie sobie teraz tak, jak to jest, że po pierwsze, najniżej idźmy, nie? Na kierowców jest nałożonych tyle przepisów, czasy pracy i wszelkie inne bezpieczeństwa, ale powiedzmy, że czasy pracy. Także mandaty mamy duże, bardzo ciężko jest sprostać wszystkim wymaganiom nieraz, ponieważ jest bardzo mało parkingów, bezpiecznych parkingów. Człowiek się jeszcze dodatkowo musi martwić o swoje bezpieczeństwo, czego gdzieś nie okradną. Ale jak mnie wprowadzisz pod za niski most, to cię zabije. No i popatrzcie, kierowcy mają całe mnóstwo przepisów i bardzo wysokie mandaty. Przewoźnicy jeszcze więcej, bo muszą tak planować trasę, żeby kierowcy byli mniej więcej w stanie sobie poradzić ze wszystkim. Do tego mają jeszcze prawo pracy, do tego jeszcze mają przepisy właśnie związane z czasem pracy kierowców, więc dla przewoźników są gigantyczne kary, a jeszcze do tego teraz te wszystkie przepisy związane z delegowaniem kierowców, z weekendami w trasie itd., itd. Więc przewoźnicy mają jeszcze 2 razy więcej tyle na głowie co kierowcy. A popatrzcie się, zawodowcy, nic. Oni kompletnie w transporcie nie uczestniczą. Ich nie ma. Oni są tacy, wiecie, tam z boku, my tutaj nic nie zaczymy, my nic tutaj nie robimy, my sobie tylko tutaj stoimy, nie? A jak oni nas trzymają godzinami na załadunkach, rozładunkach i później my, kierowcy, nie mamy jak dojechać zgodnie z czasem pracy i później przewoźnicy też za to płacą, bo to nie jest tak, że jak kierowca łamie czasy pracy, to płaci tylko kierowca. Nie, za to firma też odpowiada, płaci kierowca, a na górze płaci jeszcze firma. Tak to sobie wyobrażam, taki obrazek, wiecie, wyobraźcie sobie, że tu stoi taki kierowca i za nim stoi taki, no kat może nie, tylko taki urzędnik z pasem w ręce, nie? I ten kierowca już ściąga spodnie do pasowania. Za nim stoi przewoźnik, tak trochę lepiej ubrany, bez kasku. I też już ściąga te spodnie i ma tam jeszcze większego urzędnika. I stoi sobie taki, siedzi sobie taki klient, nie? Który zarządza wszystkim praktycznie, i przez niego zawsze wszystko, często, no dobra, nie zawsze, ale często, a on sobie siedzi, ma gdzieś. Dobra, bo się rozgadałam, ale pomyślcie o tym. To jednak tu jest trochę niesprawiedliwe, co? O, jaki Volvunio jedzie piękny Volvik, patrzcie, twój bracik jedzie taki sam jak ty, o, jaki piękny. O. No to jak już jedziemy, to poglądajcie sobie troszeczkę francuskie miasteczka. Jak są ładnie porośnięte kwiatkami po prawej. Zona Industrial, ładnie oznaczona. Na prawo 3,25. Domki, okiennice. Trochę jakby opuszczone, ale tutaj ludzie mieszkają, naprawdę. A tu wolniej przejdziemy? Patrzcie, przejdziemy czy nie przejdziemy? Z lewej strony wyżej, ale słuchajcie, jeżeli nie ma żadnego znaku, to znaczy, że 4 metry ma prawo przechodzić. A szczególnie, że był znak Zona Industrial. Po prawej jest jakiś parking dla ciężarówek, widać. Ciekawe, nie? Ale my na wprost już do autostrady. Teraz strzała. To jest stacja. Tu jest dzik. A tam stoję ja, już na wylocie ze stacji. Po południu, a już nie było gdzie stanąć. A był trening, to trzeba było stawać. Zresztą tak czy tak musiałabym stanąć za pół godziny pauzy. Tam już nic nie było takiego. No, tutaj też ktoś stanął. Coś wykombinował sobie. Tak to jest. Jeszcze ciężarówka za mną nawet się jeszcze ustawiła. Tylko też tak podjechałam. Tamtą ciężarówkę, bo tak myślałam, że jeszcze ktoś tutaj się może zmieścić. Takie życie na gabarycie, nie? Oj, biedna opona. Ale wiecie co? Patrzcie, jak się felgi zawróciły. Jak one zbierają strasznie piasek, nie? To trzeba będzie umyć, bo i wypłukać, bo ten piasek będzie pracował przecież w czasie jazdy. Dobrze, że nie ma takiego strasznego ruchu na tej autostradzie. Nie będzie źle jednak.